zaczynamy od oplastrowania, to oplastrowanie ma istotne znaczenie, bo nie tylko usztywnia skórę i ogranicza możliwość obrzęku, natomiast również w pewien sposób kierunkuje gojenie. Wykonanie opatrunku na nosie jest niezwykle istotne, nawet bardziej istotne niż w przypadku innych operacji, właśnie z tego względu, że nos jest bardzo delikatną strukturą złożonej anatomii i nawet niuanse mają duże znaczenie. W tej chwili, dzięki temu, że mamy dostęp do bardzo dobrych materiałów, praktycznie używa się takich materiałów, które z jednej strony są przepuszczalne dla skóry, skóra normalnie oddycha i nie stanowią rzeczy, która byłaby z daleka widoczna. To jest pierwsza faza opatrunku, czyli taka, która generalnie polega tylko i wyłącznie na podklejeniu, ukierunkowaniu blizn za pomocą odpowiedniego oplastrowania. Następnie, jak już jest zrobiony podkład, używa się specjalnego, od dawna już nie gipsu, tylko termoplastu, czyli takiego opatrunku, który jest termokurczliwy, który po zanurzeniu w ciepłym płynie ma konsystencję zbliżoną do wosku. Dzięki temu można go bardzo dobrze dostosować do potrzeb danej pacjentki, do wymogów, jakie wynikają z założonego celu operacji. Tego typu termoplasty, co ciekawe, stosuje się również w innych częściach ciała, najczęściej takich, które są bardzo delikatne i takich jak na przykład dłonie, palce, takich, które wymagają szczególnego postępowania. Po raz pierwszy użyto tego typu usztywnienia i do tej pory go się używa. Można za pomocą takiego usztywnienia korygować kształt ucha u noworodków. Jeśli są odstające uszy, to tego typu termoplast, rzecz, która jest, proszę zobaczyć, jest prawie jak wosk. W pierwszych 6 miesiącach życia, jeśli się założy na chrząstkę ucha u noworodka, to można potem uzyskać, przez długotrwałe noszenie czegoś takiego na uchu, można uzyskać właściwy kształt bez ucha, bez potrzeby korekcji chirurgicznej w późniejszym wieku. I generalnie do tego na początku tego typu termoplasty były używane, to technologia przyszła z Japonii, w tej chwili jest bardzo rozpowszechniona, tak jak powiedziałem, w różnych częściach ciała, a w kontekście nosa ma tę zaletę, że jest to mikroporowate, bardzo lekkie, bardzo ładnie można to ukształtować do potrzeb, tak jak powiedziałem, wynikających z tego, co planujemy jako ostateczny efekt. Jest bardzo wygodne, bo oddycha skóra, jest lekkie, jest wodoodporne, świetnie przylega. To nie jest tak jak z gipsem, który nawet jak jest przyklejony do ciała, to on nie przylega tak dobrze, jest to substancja mineralna. Natomiast tutaj dzięki temu termoplastowi on za chwilę, jak zacznie sztywnieć, to zacznie zmieniać kolor na taki bardziej cielisty, z przeźroczystego. Trochę tak jak z rozgrzanym woskiem. Opatrunek kończy zewnętrzna warstwa plasterków, dzięki której taki opatrunek wytrzymuje do końca. Tego nie trzeba zmieniać. To jest zrobione raz po operacji i zdjęte dopiero po tygodniu, jak przychodzi pacjentka na zdjęcie wszystkich szwów i właśnie tego usztywnienia po tygodniu po operacji. To jest praktycznie bezobsługowe, czyli nawet jeżeli ulegnie jakiemuś tam niewielkiemu zamoczeniu z powodu warunków atmosferycznych, bo oczywiście o jakimś tam kąpieli czy pływaniu w basenie nie ma mowy, to się nie odklei, przez cały czas usztywnia, ustawia kości we właściwym położeniu, jak również ogranicza możliwość powstawania obrzęku, który w tkankach miękkich bardzo łatwo po takich operacjach na twarzoczaszce się może pojawić. I to jest cały opatrunek. Proszę wstać, usiąść. Tak jak widać, nie jest to rzecz, która by zwracała uwagę z kilometra. Oczywiście jest, oczywiście z reguły bywa też obrzęk i zasinienie, natomiast jest to bardzo wygodny, bardzo komfortowy opatrunek. Na pewno nie jest to rzecz, która byłaby bardzo uciążliwa, bardzo ograniczała taką zwyczajną domową aktywność. Jest lekka,
nie uniemożliwia normalnych zabiegów higienicznych na twarzy. I to nie chodzi o to, że zrobiliśmy to na modelce, tylko to tak wygląda. Jak pacjentka wychodzi od nas z kliniki, to z reguły dokładnie tak wygląda, bo jeszcze nie ma nawet obrzęków i zasinień, bo one jak się pojawiają, to na drugi, na trzeci dzień. I najczęściej nie są duże, a nawet jeżeli są, to są poza głównym miejscem operowanym, w związku z czym nie wpływają w istotny sposób na gojenie, nie uniemożliwiają uzyskania bardzo dobrego wyniku operacji. Zanim pacjentka wyjdzie z kliniki, z reguły jeszcze przebywa u nas i ma specjalną maszynę Hiloterm, która chłodzi. Dzięki tej maszynie obrzęki są naprawdę minimalne. Zapobiegamy wytworzeniu obrzęków, minimalizujemy zasinienia. Jest to bardzo dobre urządzenie, zwłaszcza po takich operacjach, przy których, gdzie pole operacyjne jest w obrębie twarzoczaszki, gdzie jest naturalnie bardzo dużo naczyń i bardzo duża skłonność do obrzęków.